Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, czymże byłaby wizyta w Lombardii bez zobaczenia stolicy regionu, Mediolanu? Zatem kasujemy bilety, pakujemy się do pociągu i ruszamy w drogę. Już budynek mediolańskiego dworca robi wrażenie i jest zapowiedzią tego, co zobaczymy tutaj w światowej stolicy sztuki, mody, designu i pięknej architektury. Szybka przesiadka do metra i jedziemy na Piazza Duomo. Wychodząc z podziemi metra, naszym oczom ukazuje się to cudo, niestety dzisiaj skąpane w deszczu, mediolańska katedra. A co jeszcze zobaczymy w sąsiedztwie katedry przy Piazza Duomo? Z prawej strony w głębi znajduje się Palazzo Reale. Kolejny budynek to Palazzo Carminati. W centralnym punkcie placu mieści się konny pomnik Vittorio Emanuele II, pod którym w pogodne dni gromadzą się młodzi Mediolańczycy i oczywiście turyści. Po lewej stronie katedry znajduje się galeria Vittorio Emanuele. Krzysiek już gotowy w blokach startowych zaciera ręce, a więc zaczynamy. Katedra w Mediolanie, znana jako Duomo di Milano lub Katedra Narodzin Świętej Marii, Santa Maria Nascente di Milano. Budowę katedry rozpoczęto w 1386 roku w miejscu, w którym znajdowały się wcześniej dwa kościoły, Santa Tecla i Santa Maria Maggiore, z inicjatywy księcia Viscontiego, ówczesnego władcy Mediolanu. Na zakończenie budowy trzeba było czekać 6 stuleci. Fasada kościoła została ukończona w 1813 roku, a ostatnie poprawki, takie jak figury z brązu, ukończono w latach 50. XX wieku. Katedra zbudowana jest z różowego marmuru z piemonckiego miasteczka Candolia. Obiekt zajmuje 11 700 m2 i jest trzecim co do wielkości kościołem katolickim na świecie. Wnętrze katedry, które może pomieścić 40 000 osób, robi ogromne wrażenie. Od marmurowej wzorzystej posadzki przez monumentalne rzędy kolumn po sklepienie. Na uwagę zasługują również piękne witraże oraz rzeźba Bartolomeo obdartego ze skóry. W katedrze obok relikwii gwoździa z ukrzyżowania Jezusa znajduje się również grobowiec Ottona Viscontiego, a ciekawostką jest fakt, że Napoleon Bonaparte właśnie w mediolańskiej katedrze koronował się na króla Włoch. W katedrze znajdują się największe we Włoszech organy, składające się z ponad 15 000 piszczałek.
Zejdźmy do podziemi Duomo. Znajduje się tutaj obszar archeologiczny z pozostałościami wczesnochrześcijańskich świątyń z IV wieku. Zobaczyliśmy mediolańską katedrę z zewnątrz, wewnątrz i z podziemi. Co powiecie, by wejść na dach? Windą lub 200 krętymi schodkami wspinamy się na szczyt katedry i jest to prawdziwa przyjemność. Obok widoków na miasto możemy z bliska podziwiać misterne zdobienia i detale. To jest wprost niewiarygodne. Taka ilość gargulców, iglic i wieżyczek, na szczycie których umiejscowiono postacie świętych. Legendy mówią, że wśród rzeźb można znaleźć twarz Mussoliniego, Napoleona czy Garibaldiego. A najwyższa, ponad 100-metrowa wieża świątyni zwieńczona jest posągiem Madonniny, wykonanej z pozłacanych miedzianych blaszek. Przy dobrej pogodzie z dachu Duomo rozpościera się widok na całą Lombardię. Można zobaczyć Bergamo, jezioro Como oraz Alpy. Popołudniowe słońce pozwala również dostrzec prawdziwy różowy kolor marmuru, z którego zbudowano katedrę. Niestety, dzisiaj jest to niemożliwe, ale chmury oraz lekkie zamglenie powodują niesamowity efekt tajemniczości. Przenosimy się do Palazzo Reale, dawnej siedziby władz miejskich. Obecnie znajduje się tu muzeum katedralne ze zbiorami skarbów katedralnych, między innymi zobaczymy tutaj rzeźby, arrasy, witraże oraz repliki Duomo i wiele dzieł sztuki sakralnej.
Przed nami kolejna wizytówka Mediolanu. XIX-wieczny budynek galerii Vittoria Emanuele II. Po obu stronach wejścia znajdują się kawiarnie, po lewej z historycznym wystrojem Camparino, po prawej Motta. Galeria jest siedzibą wielu światowych marek oraz luksusowego hotelu Prada, w którym doba kosztuje kilkanaście tysięcy euro. Jeśli chcecie zapewnić sobie wieczne szczęście, to warto zakręcić się na jądrach turyńskiego byka zdobiącego podłogę galerii. I kolejne kultowe miejsce w galerii, restauracja Savini, do której chętnie na początku XX wieku zaglądali futuryści, którzy szczególnie upodobali sobie Mediolan. I kolejne ciekawe miejsce, Libreria Bocca, działająca od 1775 roku, księgarnia. Można tu znaleźć chyba wszystkie możliwe dzieła dotyczące sztuki. Ciekawostką jest podłoga ze szkła, pod którą umieszczone są dzieła różnych artystów. Z galerii wychodzimy na Piazza della Scala z tym niepozornym budynkiem, w którym mieści się najsłynniejsza na świecie opera mediolańska La Scala, której z cokołu przygląda się sam mistrz Leonardo da Vinci. Na ulicach i deptakach robi się coraz tłoczniej. W biegu zjedliśmy kawałek pizzy i ruszamy do zamku Sforzesco. Przed twierdzą rozpościera się przestronny plac z fontanną, zbudowany za czasów Napoleona, natomiast początki twierdzy sięgają drugiej połowy XIV wieku, kiedy to Galeazzo II Visconti wzniósł fort, a następnie Gian Galeazzo rozbudował twierdzę, dodając baraki wojskowe. Gdy władzę w mieście przejął ród Sforców, pierwszą decyzją była odbudowa i zamiana budowli w warowną rezydencję mieszkalną. Wtedy to powstała wieża Torre del Filarete, która jest najbardziej charakterystycznym elementem twierdzy. Największy rozkwit zamku przypadał na rządy Ludwika Sforcy zwanego Maurem. Do Mediolanu przybywali wtedy najznamienitsi artyści, którzy przemienili rezydencję rodu w jedną z najwspanialszych we Włoszech. Na zamku przebywał również Leonardo da Vinci, który wykonał dekoracje w sali delle Aze oraz zaprojektował bastiony zwane Rewelinami. Po upadku Sforców Mediolan był rządzony przez Francuzów, Hiszpanów, Austriaków. Aż do połowy XIX wieku zamek pełnił funkcję militarną. Po utworzeniu niepodległego państwa włoskiego rozważano pomysł, by zburzyć ten symbol opresji i zbudować w tym miejscu dzielnicę mieszkaniową. Jednak ostatecznie podjęto decyzję o przywróceniu zamkowi renesansowej formy. Obecnie zamek jest jednym z symboli Mediolanu, a część zamkowych pomieszczeń zamieniono w placówki muzealne. Znajdziemy tutaj również pinakotekę z dziełami znanych artystów. Na tyłach zamku wytyczono Park Sempione, który służy mieszkańcom do wypoczynku i spacerów, a u jego zwieńczenia w oddali widzimy łuk triumfalny. Przenosimy się do dzielnicy Brera, kulturalnego serca Mediolanu, a zaczniemy od placu Carmine z rzeźbą Igora Mitoraja.
Jest tutaj mnóstwo knajpek, butików, sklepików ze sztuką, stoisk z różnymi dziełami. Ale o artystycznym charakterze Brery na pewno zdecydowała obecność tutaj Akademii Sztuk Pięknych Brera oraz Pinakoteka, w której można podziwiać dzieła znanych artystów, między innymi Caravaggio, Rafaela czy Tycjana. Wąskie brukowane uliczki Brery oczarowują atmosferą bohemy i tworzą wspaniałą mieszankę artystyczną, kulinarno-designerską. Mediolan jest również stolicą biznesu i finansów. Zatem przenieśmy się do dzielnicy Porta Nuova, która skupia w sobie nowoczesną architekturę. A zaczniemy od historycznej Nowej Bramy, która została zbudowana w 1810 roku, zaprojektowana przez Zanoję, a od niej właśnie wzięła nazwę dzielnica. Chyba najbardziej znanym projektem architektonicznym w Porta Nuova jest Bosco Verticale, składający się z 2 budynków mieszkalnych obsadzonych specjalnymi gatunkami drzew i krzewów, które wykazują się szczególną łatwością pochłaniania smogu. Moi drodzy, zaczyna się ściemniać, dlatego kończymy wizytę w tym niezwykłym mieście. Tyle zdołaliśmy zobaczyć w jeden dzień. Wiele rzeczy zrobiło na nas ogromne wrażenie, ale chyba spacer na dachu katedry był dla mnie najfajniejszym przeżyciem. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze z Lombardii.